Czy zawsze myśleliście, że pomidory F1 to są pomidory genetycznie modyfikowane? Otóż nie. Prawdziwy pomidor genetycznie modyfikowany pojawił się kilka miesięcy temu w sprzedaży dla działkowców w Stanach Zjednoczonych, a ta odmiana właściwie była stworzona tutaj niedaleko mnie w Norfolk. Otóż firma Norfolk Plant Sciences pracowała nad tymi nasionami modyfikowanymi genetycznie od 15 czy 20 lat i po prostu chcieli tak jakby pozytywnie zaskoczyć ludzi i stworzyć pomidor, który jest fioletowy nie tylko na zewnątrz, ale także w środku. I pracowali nad tym pomidorem i fakt, że jest modyfikowany genetycznie, to on oznacza, że wzięli geny z fioletowej lwiej paszczy i włożyli te geny do pomidorów. I stworzyli taki pomidor koktajlowy, który jest fioletowy w środku i na zewnątrz i ma bardzo wysoką zawartość antocyjanin, które oni ogłaszają, że po prostu pomogą Wam zatrzymać raka, nie dopuszczą do raka i taka jest ich taki marketingowy slogan, że te pomidory po prostu są tak jakby prewencją nowotworową. To nie jest pierwszy pomidor modyfikowany genetycznie, bo w przeszłości w Stanach Zjednoczonych stworzono pomidor, który się nazywał Flavor Saver. Był to czerwony pomidor, ale nasiona nie były dostępne w sprzedaży detalicznej dla działkowców, tylko po prostu pojawił się w sklepach i podobno miał być smaczny, Flavor Saver, a także leżeć długo na półkach sklepowych bez psucia się. No, trwało to może jakiś krótki czas i potem jakoś zniknął ze sprzedaży. Próbowano także stworzyć pomidor modyfikowany genetycznie z wysoką zawartością witaminy D, a także pomidor odporny na mrozy. I zgadnijcie, czego do tego chcieli użyć. Chciano do tego użyć genów z ryb, takich morskich, które żyją w wodach zimnych i mają taką wytrzymałość na niskie temperatury i po prostu chcieli użyć genów tych zwierzęcych z ryb do pomidora, ale chyba te próby się nie udały. Ten pomidor, który jest fioletowy na zewnątrz i w środku, jest tak jakby pierwszymi nasionami, które są w ogóle dostępne dla normalnej osoby, która może sobie je zakupić ze strony internetowej, posiać i otrzymać pomidor modyfikowany genetycznie na działce. Ja mam tylko takie pytanie. Dlaczego potrzebujemy pomidorów z wysoką zawartością antocyjanin, jeżeli mamy borówki, jagody, jeżyny, czerwoną kapustę, czerwoną marchewkę, purpurową, taką fioletową marchew, no co tam jeszcze, aronię, winogrona, różne warzywa i owoce, które naturalnie zawierają wysoką ilość antocyjanin, które w naturalny sposób działają przeciwnowotworowo. Ja to myślę, że tworzenie takiego pomidora genetycznie modyfikowanego nie ma sensu, jeżeli możemy jeść te wszystkie warzywa i owoce z naturalną zawartością antocyjanin, a także innych związków przeciwrakowych, przeciwutleniaczy i takich substancji odżywczych, polifenoloów, które występują naturalnie. No a jakie są konsekwencje genetycznie modyfikowanych organizmów, to zaraz Wam powiem. W przeszłości genetycznie modyfikowano na przykład kukurydzę albo soję i te rośliny po prostu używane były w przemyśle, w agrokulturze i zrobiono badania takie zbiorcze, na przykład zebrano 200 różnych badań naukowych na zwierzętach i kilka było na ludziach i stworzono taką zbiorczą taki zbiorczy tak jakby artykuł na temat, jakie były skutki uboczne karmienia tych zwierząt, na przykład myszy czy szczurów laboratoryjnych, tymi właśnie modyfikowanymi genetycznie produktami, jak na przykład soją
czy kukurydzą. No i właśnie stwierdzono, że występowało 21 różnych skutków ubocznych w tych przede wszystkim zwierzętach, bo na ludziach te badania były bardzo małe, do których należały nowotwory, guzy, zmniejszenie płodności, żywotność dzieci tych myszy była zmniejszona, zaburzenia w uczeniu się, przyjmowaniu wiadomości, czyli neurologiczne takie różne objawy. Czyli wiecie, istnieją właśnie takie badania naukowe, które pokazują skutki uboczne. I to, że ktoś, kto sprzedaje te nasiona, twierdzi, że to nie jest szkodliwe, to nie bierzcie tego tak po prostu, nie ufajcie komuś, tylko idźcie na PubMed i sprawdźcie, co naprawdę badania naukowe mówią. Są także książki na ten temat. Także to badanie było z 2022 roku. Tutaj Wam pokażę. Jest w języku angielskim, ale może Google Wam przetłumaczy. No i dokładnie pokazuje, jakie badania, co wykazało, w jakim procencie. Chyba 56% skutków ubocznych było opisanych w tym badaniu naukowym. Także nie rozumiem, dlaczego takie dążenie do stworzenia tego pomidora, który jest fioletowy także w środku, bo są przecież pomidory z prawie czarną skórką, z wysoką zawartością antocyjanin, jak na przykład Indigo Rose, albo Black Beauty, albo Midnight Snack. Te pomidory mają wysoką wartość odżywczą, ale problem jest nie w tym, żeby ludzie otrzymali taki najwięcej zawierający antocyjanin pomidor, ale żeby ludzie mieli zdrową dietę i żeby chcieli zamiast tych pizzy czy junk food z McDonald'sa, żeby jedli po prostu zdrową dietę. A ludzie, którzy tej diety nie jedzą, no to nie będą przecież sobie uprawiać tych pomidorów i jeść tych fioletowych, czarnych pomidorów. Także to wszystko, to mi się wydaje troszkę podejrzane, bo na przykład ten pomidor nie jest pomidorem F1, nie zapobiega fakt, że jest modyfikowany genetycznie, nie zapobiega zapylaniu się tego pomidora z innymi odmianami, normalnymi naszymi odmianami czerwonymi. Czyli jeżeli jakiś działkowiec w Stanach Zjednoczonych zakupi sobie nasiona tego pomidora, bo uwielbia ciemne pomidory i chce mieć ten anthocyanin boost, no i te nasiona i te rośliny się pozapylają z normalnymi pomidorami i powstają mieszańce. I wtedy ta modyfikacja genetyczna z tych genów lwiej paszczy się rozprzestrzenia na normalne rośliny. I tak się już stało w przeszłości z kukurydzą i soją na przykład, że farmerzy, rolnicy w Stanach Zjednoczonych, którzy uprawiali normalną kukurydzę i normalną soję, która im się pozapylała z tą GMO, potem mieli problemy z patentem, bo te nasiona GMO mają patent i nie można ich zachowywać i siać i powtarzać. Trzeba je zawsze kupować. A jeżeli się im normalna kukurydza czy soja pozapylała, wtedy ta firma, w tym wypadku Monsanto albo Bayer, przyszła do nich wymagając pieniędzy za to, że mają, wiecie, genetycznie modyfikowaną kukurydzę, która się gdzieś, jakiś pyłek się przywiał z innego pola. Więc takie rzeczy się działy. Nie wiem, co o tym myślicie. Proszę, jest warto przedyskutować, bo to jest wielka afera na Zachodzie, w Stanach Zjednoczonych na przykład. Niektórzy lubią genetycznie modyfikowany pomidor. Obejrzałam takie wideo, że ojciec podał swoim dzieciom ten pomidor. Ten pomidor uprawiał w swoim foliaku, czy w swojej szklarni i po prostu zachwalał, że och, taki zdrowy. No ale nie ma długoterminowych badań na ten temat, bo ten pomidor dopiero został wypuszczony kilka miesięcy temu i nie wiemy, jakie będą konsekwencje długoterminowe. Powiem tak, że ja definitywnie nie popieram organizmów modyfikowanych genetycznie. Wiem, że Polacy na pewno nie. W ogóle GMO nie jest dopuszczone w Unii Europejskiej, także wy na razie możecie spać spokojnie, nie macie problemu. Ale tu niedaleko mnie, w mieście Norwich, w Norfolk, stworzyli te nasiona. I właśnie stąd to pochodzi. Do stworzenia
tego pomidora przyczyniła się bakteria, która tak jakby przeniosła geny z lwiej paszczy fioletowej do pomidora. I coś jeszcze tam jest w tej odmianie pomidora, o której nam nie mówią, bo po prostu jest zwiększony czas leżakowania na półkach sklepowych. Czyli nie tylko kolor, nie tylko antocyjaniny, ale także coś jeszcze tam zmienili. Czyli nawet wszystkiego nam nie mówią nam niczego złego, tylko same zalety, także coś tutaj śmierdzi, że tak powiem. Także przy okazji siania moich pomidorów, które są tradycyjne, nasiona przekazywane z pokolenia na pokolenie, a także kilka mieszańców, które nie są genetycznie modyfikowane. Wielokrotnie już o tym mówiłam. Po prostu jest to krzyżowanie dwóch odmian i pierwsze pokolenie tej krzyżówki jest to F1, czyli F1. Jeżeli byśmy chcieli to pociągnąć, wtedy byśmy otrzymali pokolenie F2, 3, 4, 5, 6, 7. I na przykład w Polsce Kozula czy Jarson zajmowali się krzyżowaniem odmian i pierwsze pokolenie zawsze było F1, tylko że oni tego pierwszego pokolenia nie sprzedawali, dążyli do tego, żeby ustabilizować tę odmianę przez wiele lat. Podobno w Polsce nawet do 10 lat stabilizuje się nową krzyżówkę i wtedy takie ustalone odmiany się sprzedaje. Podobno nawet odmiany Jarsona nie są jeszcze stabilne, ale Kozula jest bardzo popularna w Stanach Zjednoczonych. Wszyscy miłośnicy pomidorów uwielbiają Kozulę i Jarsona, ale to definitywnie nie są odmiany genetycznie modyfikowane, po prostu starodawne krzyżowanie dwóch odmian pomidorów i patrzenie, co z tego wyniknie. No, dyskutujcie w komentarzach, bardzo się chętnie dowiem, co o tym wszystkim myślicie. No, cześć.